Cześć z miedzianego. Zobaczcie, co wczoraj wpadło. Taka trofka kwola, taka fajna standardowego lina. I co? Zobaczcie, jak to było ustawione. Zestawy na kokos, kukurydzę i też zestawy klasyczny włos. Taką miałem zanętę, taką typową PVA, tak? Robię dogranie audio, bo totalnie zmieniły się warunki na tym łowisku. Wczoraj było zmniejszone, dzisiaj jest obniżone. Ja też nie nagrałem tych trofek. Szkoda, mam je w siatce, ale zlekceważone ryby, bo no wiecie, wydaje się, że są małe i tak jest, nie? Na takich zestawach to nie czuć co za ryba. W ogóle tu już jest 100 ryb w siatce, muszę jakąś tam wyrzucić, więc takiego karpia to ja nie potrzebuję. I za chwilę wam pokażę, jakie były zarobki. Dobra, tu jakieś tam wyrzuciłem najmniejszą rybę. Na karasia wypadło. No, jakie były zarobki? To jedna sprawa. Pójdziemy sobie to sprzedać. Tam widziałem jakiegoś lina na zestawie, to go wyciągam. Zestawy widzieliście. Ryby też widzieliście. No i cel jest taki, że dzisiaj dogram kolejną część tego materiału, bo potrzeba, bo skrajnie inne warunki są. Nie jest obniżona temperatura wody, tylko podwyższona. Coś się totalnie odwróciło. Tam widzicie, co ja mam tu w kawiarni. Karaski są, tego kowala to nie ma sensu sprzedać, bo tam jest dużo więcej za tą trofkę. Szkoda, że trofki nie chcieli w kawiarni, ale no jest jak jest, nie? No, także to już sprzedane, trochę srebra tu jest z tego. Tu musiałem sprzedać jakieś ryby, które były jakby w międzyczasie łowione, bo jedna sesja była, później była druga sesja tu na tych brzozach. Także w ogóle ta brzana, nie? To jest kosmos. Brzana pięknie płaci na tubie, ale to była jedyna ryba na tym spodzie, więc materiału z tego raczej nie użycie. Tam jakąś tą pegę i tu chyba nic więcej nie było. Dobra, to są dwie sesje na tych brzozach i razem za to wszystko będzie ile? 1206. Także za chwilę się zobaczymy w kolejnej części tego filmu już na obniżonej temperaturze i ja wam powiem, dobrze się zapowiada, bo już łowię i teraz ogrywam jak łowię, to co mówię. Także zapraszam już na obniżoną temperaturę i na proste zestawy. Dobra, to jestem na reteście. Mamy godzinę 7, zestawów jeszcze nie rozstawiłem. Znaczy jeden nie jest w wodzie, ale sobie tu piszę, rozmawiam. Z kim ja piszę w ogóle? Z Fat Peppa Pig. Piękny nick masz, nie? Naprawdę. Także nie zdążyłem się rozstawić, ale jedną rzecz zauważyłem, to znowu się skrajnie pogoda zmieniła tutaj na Miedzianem. Mamy podwyższoną temperaturę. Ja ten materiał cały, co widzieliście chwilę przed, to miałem nagrane na zmniejszonej. Bardzo dobra decyzja, żeby się tu ustawić, spojrzeć, jaka będzie reakcja ryb na tej podwyższonej, tak, temperaturze wody. No i co? Postoję sobie jakiś tam czas, posprawdzam, zobaczymy, co tu się dzieje. Daję na razie 2 zestawy, tak, daję 2 zestawy na 5 metrów oczywiście i 2 zestawy są na kokos, śmietankę, kukurydzę, te 2. A ten jeden zestaw, który sobie teraz przyszykuję, to będzie na bałwanek, nie, myślę nie. Klasyczny włos zrobimy. Zrobimy klasyczny włos i bym tu wrzucił to, co ostatnio funkcjonowało. Bo tego kwola trofkę dało właśnie na ten pelet, kokos i śmietanę słodką, a to dobrze miałem z S wpisane. Słodka śmietana. Dobra, tip tutaj kokosowy i co? Zobaczymy tak. Jestem ciekaw. Znowu się zacinam, bo chciałem powiedzieć, że jestem ciekaw, czy to w ogóle będzie brało, nie? Ale ja sobie opowiadam, a tu mi w międzyczasie ryby biorą. Tak myślę, że przewaga będzie linów, ale no mam nadzieję też, że wpadnie jakiś zwykły. No i to jest zupełnie zwykły, właśnie kwolek wpadnie. Przewaga linów i kwolków, jakieś kwolki pojedyncze, chociaż żeby wychodziły.
jak najmniej jakiś tam karasi. Karpie może jakby wychodziły. Wątpię, żeby się tu pojawiły F1, nie? To wątpię, żeby tak było. Ale no co? Czekamy. Chwilę połowię w ten sposób jak teraz, czyli bez zanęty, a za jakiś czas może wrzucimy. Nie, no na pewno, nie? Na pewno. Lubię tak ponagrywać trochę bez PVA, bo tamto co nagranie widzieliście to jest z PVA, to będzie bez. Dobra, w sumie możemy. Mam na pewno jakąś zanętę kokosową. Mam tu jakąś zanętę kokosową. Full kokos. Taki typowy, nie? Z tym peletem 8, co nieraz daję. Chociaż można byłoby tu pelet ten taki jako składnikowy dorzucić, bo to jest ten, na który się łowi. Słodką śmietanę przykładowo dać. Ale damy tu na 35, 40% i zobaczymy, co to da. Więcej porcji nie rzucam. Czy ja mówiłem? Na brzozach jestem, na brzozach. Ale to widzieliście po tym początku filmu, który najpewniej wrzucę na początku tego gadania. Także co? Czekamy na rybki i zobaczymy, co się stanie teraz po tym nęceniu. Będzie słabo, to później jeszcze, nie wiem, po pół godziny może bym spróbował tu zanęcić spodem. Także jedno, sprawdzenie, jaka jest różnica pomiędzy zmniejszoną temperaturą a podwyższoną. Kolejna sprawa, trochę zrobimy test sobie tutaj zanęty, czyli ta zanęta z ręki kulkowa, standardowa, VS jakaś tam dobra zanęta w spodzie. Dobra, koniec gadania, czekamy na ryby. Dobra, mamy go, jest kwoluś, ale piękny. I to na tym zestawie, z tego co mi się wydaje, tak, na tym peletowym. Na tym kokos krem 14 i słodki krem. Słodka śmietana bardziej, chyba tak jest po polsku. Także no, jest tu kwolek, dalej jest na podwyższonej. Dajcie w ogóle znać, jak tam na wiaderku, czy on dalej tam siedzi, czy już pomigrował. Bo mi ten spot oddawał już tak na końcu nagrania tego z ostatniego, co testowałem właśnie te kokosy, to ten już zaczynał coś oddawać. Jakby się trochę ta ryba przesunęła. Czyżbym ja widział kolejnego kwola? Tak, mamy kolejnego kwolusia. I to jest pierwszy kwoluś na samą kukurydzę. Także jest kolejny kwoluś, ale teraz tym razem na samą kukurydzę. Oj, coś mi się wydaje, że ten spot jest dobrze aktywny teraz. My mówimy teraz o łowieniu w tej chwili na zanętę z ręki, tak? Dobrą kokosową zanętę, ale z ręki. Niesamowite. Niesamowita sprawa. Kolejny kwolek, ale piękny. Ale piękna sztuka. I to taki powyżej 1,5 kg, nie? Dalej tak samo 5 metrów głębokości, dalej głębokości 5 metrów klips. I to wydaje mi się, że to jest haczyk, na którym wczoraj był złowiony ten trofijny. Taka uwaga. Dobrze. I widzicie, ten kokos kukurydzę też daje. No, bo zobaczymy, co to będzie za ryba. Nie, zwykły lin tylko. Ale się zaparł, nie? One mocno pracują te liny. Tak generalnie. 2,5 kg. I teraz zobaczymy, ten przycisk, ile ja jestem na tym spocie. 23 minuty. Dobra, to jeszcze troszkę poczekam z zanętą, ale myślę, że w międzyczasie tutaj ja sobie wrzucę zanętę pewnie. Dobra, mamy kolejnego kwolka. Jednego wam w ogóle nie nagrywałem, bo stwierdziłem, że nie ma sensu. Dostałem go na lewym zestawie, chociaż trochę zmodyfikowałem ten zestaw. To fakt, bo dałem inny haczyk, bo tu miałem czerwony, dużo rozmiaru 4, tego bloty, a dałem teraz tego XM2 rozmiaru 2. To jest jedyna zmiana. Rzadziej tu biorą, ale faktycznie jak coś brało, to brał ten. To dostałem na tym zestawie takiego kwola z 10 minut temu. Także tam coś dostałem.
No i tak kombinuję, czy 5 czy 6 metrów. Daje 6, to dostaję karasie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Lepiej mieć 5 faktycznie. To jest jedna sprawa. Kolejna sprawa to zanęta. Zanęciłem raz. Gdzieś tak około, jak miałem w siatce ryby, 26 minut. I teraz zanęciłem drugi raz jakieś z 5 minut temu. Z 5 minut temu rzuciłem spodem. To, co mówiłem, że będę próbował. A propos karasi, może to też nie jest wina tego 5-6 metrów, tylko bardziej karasią podchodzi i rozmiar haczyka i właśnie ta kukurydza. No ale no już też któryś tam jest kowal właśnie na kukurydzę, nie? Także co, czasem karaś, raczej częściej. Drugą rybą, którą można dostać, to jest zwykły lin tutaj. A trzecią to są te kwolki. Kowale kwolki. Właśnie a propos zanęty. Zanęta jest taka, ona jest troszkę inna. Ma kukurydzę i słodką śmietanę dorzucone i tylko 2 pelety kokos śmietana. No dobra, takie wejście. Także my mamy 5 kwoli w ciągu niecałych 45 minut. Bardzo dobry wynik, nie? I większość była łowiona właśnie na tym zanęcie z ręki. Teraz na spona. No jak ktoś tu przyjdzie PVA, to już w ogóle powinien dostać pięknie ryby. No jestem ciekaw, co to za ryba. Jest długo ten zestaw nic nie oddawał. I oddał karasia. Oj, karasek. Ile jesteśmy? 8 minut przed końcem mojej zasiadki standardowo godzinnej. I teraz dostałem serię takich karasionów. Liny jakieś zwykłe były i karasia pogania. Także ja sobie stwierdziłem, zanęcimy sobie chwilę zanętą z ręki, także rzuciłem 5 porcji na 45%. Tą samą zanętę, co na początku zasiadki. No i zobaczymy, co to zmieni jeszcze te 7 minutek. No i tym miłym akcentem można kończyć nagranie, co? Dobra, mały, 600 gramowy. Ale no jestem już godzinkę jesteśmy na spocie, można to kończyć. To była taka seria właśnie zwykłych linów z karasiami. Także to co prędzej mówiłem, takie ryby tu wchodzą. Ale no szansa na złowienie kwola jest. Zwłaszcza, że znowu zanęciłem tylko i wyłącznie z ręki. Także no co, pięknie. Tu jeszcze jest branie, chciałem tą rybę podnieść, ale widzę, dobra, jednak dało nam się złowić. Patrzcie, i na klasyczne włosie też. Także niekoniecznie musicie, bo to trochę się gryzie, jak ktoś już ma możliwość łowienia pop-upem, czyli na kukurydzę, albo inaczej na kukurydzę, czyli pop-upem, no to zanętę raczej też macie kokosową dobrą, nie? No, a raczej albo jakieś spody już może używacie i takie tam, ale dobra. Jest kwolek znowu na tym zestawie klasycznego włosu, że już któryś, ale tak, pop-up też oddaje. To mam sprawdzone i raczej można spokojnie łowić zanętą z ręki. 7 kwolów, tak mi się wydaje, w czasie trochę powyżej godziny. No, imponujący według mnie wynik, co? Dobra, tu nawet nie sprawdzałem, co to będzie w kawiarni. Znowu powyżej stówki z samej kawiarni. Tutaj karasi też jest i 15 dostaniemy za to. Co ja klikam? Na pewno nie to, co chciałem. Myślałem, że tu jest jakiś karaś srebrny. Dobra, to nic więcej tu nie ma, ale to tam ze 140 z kawiarni, czy 130, a tutaj godzina 02, mamy 413, ale jest raz, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 kwola sprzedałem. No zanętę w zasadzie z ręki. Myślę, że nawet ta zanęta, co spodem tam wrzuciłem, to chyba jest gorsza. Chyba, że nie rzucałem w ten punkt, bo spodem według mnie leci dalej. Do tego można tylko 5 metrów minimalnie ustawić, a z ręki rzucam sobie na 35% rzutu w punkt, tam gdzie łowię.
Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra. Kwolek siadł nawet lepiej czy podobnie. No tam była trofka, nie? Trudno oceniać. A tam też były 2 sesje na tej obniżonej, teraz była fajna sesja na podwyższonej temperaturze. Także dzięki za obejrzenie. Pamiętajcie, łapę w górę mile widziana, bo czasem ich jest mało, a tymczasem ja kończę. No i powodzenia na rybkach. Łówcie trofki. Na razie.